Witajcie na szlaku, zgadnijcie gdzie jestem. Fish Lake, miejsce, w którym rozpoczęłam wędrówkę na południe. Teraz będę wędrować na północ. Szlak jest dokładnie tam. Łapanie stopa z Bishop zajęło mi równe 25 godzin, więc zupełnie nieźle. Dziś bardzo sprawnie mi poszło. Właśnie jeden gość wysadził mnie tutaj, no i przepakuję się troszkę i zrobię kilka mil przynajmniej. Do Kanady już tak blisko, tylko 2 stany, niecałe nawet 2. Także świetnie. Tak jak zapowiadałam, Willa 1800 wypada już w Oregonie. Jest piękny Oregon, drzewa porządne. W ładnym lesie mi ta 1800 wypadła. Widok niestety się skończył, ale tak zawsze bywa, zawsze wychodzą te setki w krzakach. No jeszcze tylko kilka i będzie Kanada. Jestem teraz na fragmencie szlaku, którym szłam w czerwcu, usiłując wrócić na szlak właśnie w Crater Lake. Wszystko było wtedy pod 2 metrami śniegu. Nie mogłam znaleźć szlaku, a teraz zielona trawa, piękne drzewa, a szlak jest bardzo oczywisty. A tutaj był mój biwak, na którym Giardia dała o sobie znać ze zdwojoną siłą. Wszędzie wokół był śnieg. Już go nie ma. Miałam wyrzuty sumienia z powodu tego, że mam zamiar pójść szlakiem alternatywnym i zobaczyć Crater Lake, a nie gdzieś tam po krzakach, ale na szczęście, to już wiem od poprzednich hikerów, szlak PCT jest akurat zamknięty z powodu tego, że pumy są bardzo aktywne i dlatego wszyscy i tak muszą oglądać krater. Dzień dobry. Crater Lake niestety było w chmurach szarego koloru, zarówno te chmury, jak i jezioro. No trudno, w każdym razie je zobaczyłam. Było całkiem ładne. A burza, która nadciągała z zachodu, na szczęście poszła bokiem, jakoś prześliznęła się po krawędzi krateru i nie zmokłam, więc to bardzo na plus. Burza nadeszła w nocy o 4 nad ranem. Biwakowałam w takich niskich sosenkach, więc raczej nie groziło mi uderzenie pioruna, ale wstałam dopiero o 6:30, a wyszłam przed 8, także bardzo późno, no ale trudno. Kanada nie zając, nie ucieknie. No w zasadzie zając, ale nie będę chodzić w deszczu, jeżeli wiem, że zaraz przejdzie. No przeszedł, teraz jest przyjemnie, wędruję sobie w oregońskim lesie. Oregon jest cudowny. Nie ma tu w zasadzie obiektywnie niczego szczególnie ciekawego, ale
Jest piękny las i to wystarcza mi za powód do zadowolenia. Pachnie już tak trochę jak w moim ulubionym regionie pacyficznym, troszeczkę jak na wyspie Vancouver, więc jest bardzo przyjemnie. Więc wędruję sobie dalej na północ. W międzyczasie przeszły dwie burze, jedna z deszczem, druga taka z daleka, tylko pokropiło, jakoś to wszystko przeżyłam, nawet wyschłam i się rozgrzałam. A teraz mamy coś takiego, najwyższy punkt Oregonu i Waszyngtonu razem wziętych. Oregon jest trochę wyższy od Waszyngtonu, to jest lekko ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Nie jest to bardzo wysoko, także fajnie, już większego wspinania nie będzie. No cóż, nie jest to bardzo wysoko. Na dodatek w krzakach CDT rzadko schodziła tak nisko, a tutaj standardowo jest właśnie dosyć nisko. Ale to okej, przynajmniej nie jest jakoś strasznie zimno, choć dzisiaj akurat jest dosyć chłodno. A tak naprawdę to najwyższy punkt Oregonu i Waszyngtonu przeszłam wczoraj, ponieważ znajduje się on na krawędzi krateru Crater Lake, gdzie prowadzi szlak alternatywny, który teraz obowiązuje. On jest o 150 stóp wyższy, ale w każdym razie fajnie. Teraz oczywiście z górki. I oto 1900 mil, ostatnia setka z jedynką z przodu. No i jeszcze 750 do końca. I jestem na kempingu w Shelter Cove. Tutaj jest jezioro, bardzo miłe miejsce, taki namiot dla hikerów. Większość jest wędrujących już na południe na tym etapie. No i naprawiam swój sprzęt, różne przygody się dzieją. No, kijki to już chyba zostaną na węzły, natomiast miałam problem z plecakiem, którego pas biodrowy zrobił się na mnie za luźny i zaczął mi zlatywać z tyłka. I w związku z tym znalazłam taką matę do siedzenia i jakieś plastry i sznurki. Przyczepiłam to do pleców, no i teraz powinno być trochę lepiej. To moje dzisiejsze miejsce noclegowe wygląda bosko, chatka narciarska. Już tam są jacyś hajkerzy, więc nie będę sama. Zajrzyjmy do środka. W środku bosko. Tu leży śpiwór Cumulusa, tu leży śpiwór Robertsa. Kolega jest z Anglii. No i bardzo przyjemnie. Jeszcze jest na górze loft. Gdzieś ciąg dalszy napraw sprzętowych. Gejterki zrobiły się na mnie już za duże. Zawsze mam taki problem, że mam wąskie kostki, a długie stopy, no i zawsze w końcu się luzują. No i zrobiłam takie zaszewki. Niestety coś aparat nie chce wyostrzyć. W każdym razie zrobiłam zaszewki, no i teraz będą węższe i piasek już nie będzie mi tak wpadał.
Dziś 104 dzień wędrówki Pacific Crest Trail, za mną prawie 2000 mil. Dzisiaj zaświtała mi nadzieja, że zdobędę pierwszą górę na szlaku, ale właśnie nie. Tradycji musi się stać zadość. PCT wychodzi zza zakrętu, omija szczyt w odległości 5 metrów i okrąża go z drugiej strony. To jest pagórek o niewielkim znaczeniu strategicznym o nazwie Coosa Mountain. Tak byłoby miło, gdybyśmy na górskim szlaku zdobywali jakieś góry. Nie, nic z tego. Tak już chyba będzie do końca. No trudno. Niemniej jednak wejdę sobie na ten szczyt, żeby nie było. Także chodźmy, zdobądźmy jeszcze ten metr przewyższenia. Zapraszam Was tutaj. O! Zdobyłam swoją pierwszą górę w czasie tej wyprawy. Tam szczyty wulkanów Three Sisters, mniej więcej widoczne za krzakami. No i piękny dzień. No to dalej w kierunku Kanady. Tu jest jeszcze druga kulminacja tej górki. Możliwe, że to jest właściwy szczyt, ale tam już to na pewno nie będę wyłazić, a szlak okrąża to miejsce. Zaraz będziemy schodzić. Miejsce, w którym biwakowałam, jest chyba dosyć wyjątkowe. To jest granica obszaru, który jest zamknięty dla zwiedzających. Wolno tylko przejść PCT, nie wolno biwakować i nie wolno schodzić ze szlaku. Nazwa tego obszaru zawiera obsydian, no więc uaktywniła mi się żyłka geologiczna i faktycznie jest tu obsydian. To jest taki szklisty, wulkaniczny minerał czarnego koloru, dosyć łatwo go rozpoznać, jako że miałam 5 z geologii, to dosyć łatwo mi przyszło. Najwyraźniej ktoś już tutaj był i taki obsydian znalazł, bawił się w człowieka pierwotnego i jest tu mnóstwo odłupków, pewnie próbował zrobić jakiś pięściak. No fajna rzecz, bardzo ciekawa. Tych wulkanów tutaj tyle. Na pewno jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć. Tutaj jest ładny kawałek obsydianu, po prostu z ziemi wystaje. O, wspaniały. Tutaj jeszcze więcej po prostu wyrasta sobie ze szlaku. Niesamowite. Tu też są ładne wychodnie, po prostu wszystko jest z obsydianu. O. Ten odcinek nie należy do najprzyjemniejszych spacerów. Wszędzie jest pełno lawy po tych okruchach, znowu tutaj się idzie. I jakoś dziś jestem z kiepskim nastroju. No i byłam w takim złym nastroju, taka głodna i po tych kamorach. I panowie tu coś tak miłego przygotowali. Mam hot dogi z kapustą kiszoną, autentycznie.
Tutaj jest miejsce dla hikerów. W Big Lake Youth Camp bardzo ma fajne miejsce. Prysznice, pranie, wszystko czego człowiek chce. Pyszne śniadanie. Nawet był komputer.